Cześć, tutaj Adi, cieszę się, że znowu gościsz na moim kanale. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jaka jest różnica pomiędzy świadomością i podświadomością oraz w jaki sposób sam tworzysz swoją rzeczywistość i otoczenie. Film podzieliłem na 4 główne części, czyli relacja pomiędzy umysłem a ciałem, jak funkcjonujesz na autopilocie, siatkowaty układ aktywujący oraz, jak zawsze standardowo, kilka wskazówek i prostych porad, jak możesz pracować nad swoją podświadomością. Nie czekajmy dłużej, zapraszam Was na materiał. Część pierwsza, czyli relacja pomiędzy umysłem a ciałem. Spocone dłonie, ścisk w żołądku, przyspieszone bicie serca, ślina napływająca do ust, motylki w brzuchu, pobudzenie seksualne, erekcja. Co wspólnego mają ze sobą wymienione przeze mnie aspekty? Z całą pewnością są to objawy fizyczne, są to objawy somatyczne, czyli innymi słowy, są to reakcje naszego ciała, 1 do 1 skorelowane z okolicznościami, w jakich w danym momencie się znajdujemy. W postaci tych objawów fizycznych nasze ciało doradza nam, w jaki sposób się zachować, czy może być troszeczkę ostrożnym, czy na przykład naprowadzić właśnie te śliny do ust, ponieważ zaraz będziemy mielić pokarm i trzeba go w jamie ustnej rozmiękczyć, więc są to skorelowane 1 do 1 objawy fizyczne i reakcje naszego ciała na bodźce w naszym otoczeniu. Co jeszcze wspólnego mają ze sobą wszystkie te objawy, które przed chwilą wymieniłem? Otóż to, że nie muszą wcale być skorelowane 1 do 1 z naszym bodźcem, który w tym momencie jest doświadczany przez nasz organizm. Wszystkie te wymienione aspekty możemy naprawdę z dużą łatwością, może raz mniejszą, raz większą, ale w ogólnym rozrachunku z bardzo dużą łatwością możemy wywołać po prostu naszymi myślami. Na pewno sami nieraz doświadczyliście tego, że idąc sobie spacerkiem czy jadąc komunikacją miejską, pierwszy planowany posiłek jest dopiero za godzinę, natomiast na samą myśl o nim leci Wam ślina do ust. Na myśl o Waszej ukochanej osobie pojawiają się motylki w brzuchu, gdy jesteście jeszcze w fazie zauroczenia, albo dostajesz lekkiego ścisku w żołądku, gdy przypominasz sobie, że za 2 dni masz wystąpienie publiczne przed całą salą pełną ludzi. O co tak naprawdę tutaj chodzi i co udowadnia taki mechanizm naszego ciała i umysłu? A więc chodzi tutaj o to, że nasz układ nerwowy absolutnie nie jest w stanie określić, czy Twoja myśl jest związana z rzeczywistością, której teraz doświadczasz, czy jest to tylko i wyłącznie Twoja wizja, która na chwilę odcina Cię od rzeczywistości, bo tak to dokładnie wygląda. Jeżeli się zamyślisz, to tak naprawdę w danym momencie nie ma Ciebie. W tym miejscu, w którym siedzisz, tylko błądzisz myślami i widzisz różnego rodzaju obrazy przed swoimi oczami, które są oczywiście obrazami tylko i wyłącznie w Twojej wyobraźni, w Twoim umyśle. Natomiast Twoje ciało nie wie w prostych słowach, czy to jest świat realny, czy też nie. Dlatego jesteśmy nierozerwalnie spięci z naszymi myślami. Nasze myśli wysyłają bardzo silne bodźce do naszego ciała, które po prostu pod ich wpływem reaguje. Tak też ekspozycja myślowa, na którą sami siebie i sami do siebie kierujemy, ma ogromny wpływ na nasz nastrój za dnia. Może wpłynąć na nasz nastrój na kolejne pół godziny, pół dnia, czy nawet parę dni. Jeżeli przypomnisz sobie jakąś ciężką sytuację z przeszłości albo stresującą, która dopiero Cię czeka, możesz zmienić swój nastrój na bardzo długie dni i godziny, tak naprawdę nie doświadczając jeszcze tej sytuacji, tak naprawdę nie uczestnicząc w niej w realnym świecie. Jest to tylko i wyłącznie myśl, która Ci się kłębi po głowie. Tak jak chmury kłębią się na niebie, tak samo myśli przelatują po Twoim umyśle i jesteś z nimi bardzo spięty i one bardzo mocno wpływają na Twoje ciało. Kolejnym przykładem na to, jak nasze myśli wpływają na nasze ciało, jest to, że nasze ciało jest ekspresją naszych myśli. Jeżeli opowiem Ci o tym, że jakaś osoba jest bardzo niepewna siebie, ma kłopoty emocjonalne i jest ogólnie osobą zamkniętą w sobie, jak wyobrazisz sobie taką osobę w towarzystwie? Jak wyobrazisz sobie taką osobę podczas spotkania firmowego, gdzie jest 20 osób na jednej sali? Oczywiście taką osobę wyobrazisz sobie w pozycji bardziej skulonej, przygarbionej. Będzie miała zamkniętą pozycję, czyli splecione przedramiona. Najpewniej będzie patrzyła też w dół. Najpewniej nie będzie zajmowała zbyt dużo miejsca na krześle czy na kanapie, na której będzie siedzieć. Z kolei, gdy wyobrazisz sobie osobę, która jest zawsze pewna siebie, to jak wyobrazisz sobie taką osobę?
Taka osoba, wszędzie będzie jej pełno, będzie miała podniesiony wzrok, będzie z każdym nawiązywała kontakt, będzie zajmowała dużo miejsca na kanapie, będzie siedziała w rozłożystej, że tak powiem, pozycji. Nasze myśli, po pierwsze, wpływają na nasze ciało pod kątem tego, jak nasze ciało reaguje i jakie objawy somatyczne pojawiają się w nim, ale również nasze ciało jest ekspresją naszego umysłu, naszego stanu emocjonalnego. Jeżeli jesteśmy smutni, będzie to widać po naszym ciele, będzie to widać po naszym chodzie, po tym, gdzie patrzymy, gdzie mamy skierowany wzrok. Jeżeli osoba jest zdenerwowana, coś jej nie wychodzi, coś jej nie idzie, to jej mimika twarzy zaciska się do środka, koncentruje się na środku, tak? Brwi marszczy się nos, marszczą się usta, patrzymy się w jeden punkt, robimy tak. Jesteśmy raczej zdenerwowani, tacy skoncentrowani, zamykamy się do środka, zamykamy się w sobie, tak? Natomiast gdy jesteśmy otwarci, szczęśliwi, to jak wtedy wygląda nasze ciało? Otwiera się, tak? Nasze ciało się otwiera, brwi idą do góry, usta, nos, nabieramy powietrza do klatki, cieszymy się, tak? Gdy jesteśmy szczęśliwi w środku, otwarci na innych, to chcemy pobierać z zewnątrz i dawać energię innym, więc rozkładamy się na zewnątrz, tak jak kwiat, gdy kwitnie, tak? Jest coraz bardziej szerszy, te listki coraz bardziej idą na boki. Jesteśmy jak kwiat. Gdy natomiast więdniemy, gdy jesteśmy zdenerwowani, źle się rozwijamy, to zaciskamy się, jesteśmy skoncentrowani. Więc jest to znowu jest to dowodem na to, że tak naprawdę umysł i ciało jest jednością. Jedno jest ekspresją drugiego. Posłuchajcie, co jest bardzo ciekawe i bardzo istotne w tej całej sytuacji. To działa również w drugą stronę. Jeżeli ty nie jesteś za bardzo pewny siebie i siedzisz na krześle czy na fotelu bardziej w pozycji osoby skulonej, w pozycji osoby zestresowanej i nie wiem, na przykład nerwowo machasz kolanem, to jest też bardzo często spotykane, gdzieś tam może pokryjomu obgryzasz paznokcie czy skórki, jak możesz sobie podnieść stan swojego umysłu i pewność siebie, tak naprawdę pracując tylko i wyłącznie z ciałem. Jest to naukowo udowodnione, że jeżeli ty na fotelu lub na krześle usiądziesz w sposób otwarty, czyli troszkę szerzej nogi, ręce na biodra, może ręce za swoją głowę, tutaj ciężko mi teraz pokazać, bo mam mikrofon, ręce za siebie, tak, albo po prostu oprzesz je na oparciu tej kanapy czy fotelu, na której jesteś, przybierzesz pozycję otwartą swojego ciała, to wystarczą już 2 minuty i są na to badania naukowe. 2 minuty w takiej, w cudzysłowie, pozycji mocy wystarczą po to, aby twój testosteron, akurat w przypadku mężczyzn, podniósł się o 20%, natomiast twój kortyzol, czyli hormon stresu, spadł o minus 25%. Więc jest to kolejnym dowodem na to, że zarówno to, co myślisz, wpływa na ciało, wpływa na to, jak ty siedzisz, jak mówisz, jak wygląda twoja twarz, ale też na odwrót. To, jak siedzisz, wpływa na to, tak jak myślisz, jak się czujesz i jak pewny siebie jesteś. Linia umysł i ciało jest zupełną, ale to zupełną jednością, jeżeli chodzi o objawy, o zdrowie i ogólny dobrostan. Często można spotkać się z przekonaniem, że jeżeli ktoś chodzi do psychologa, no to pewnie ma problem ze sobą, nie potrafi ze sobą sobie poradzić. Natomiast zastanówmy się, czy w ten sposób myślimy, gdy ktoś idzie do lekarza z bolącą głową czy nogą. Czy my wtedy myślimy o nim, ten ktoś nie może sobie poradzić ze swoim zdrowiem fizycznym, ma jakiś problem ze sobą. Oczywiście, że tak nie myślimy, ponieważ jest to po prostu lekarz pierwszego czy drugiego kontaktu, specjalista, który ma wyleczyć nasze ciało. Tak samo działają psychologowie i psychiatrzy. Są to lekarze pierwszego i drugiego kontaktu, którzy mają za zadanie wyleczyć nasz stan mentalny, więc nie ma tutaj absolutnie żadnego wstydu, ponieważ mental, zarówno jak i fizjologia, fizyka naszego ciała jest zupełną jednością, tak jak już udało mi się tutaj parę przykładów przywołać. Jest to tylko i wyłącznie jedność. Jestem niewystarczający, jestem głupi, na pewno mi się nie uda, nic mi się w życiu nie udaje, jestem beznadziejny, na pewno nie poderwę tej dziewczyny, na pewno nie dostanę tej pracy. Jestem najgorszy w tym projekcie, do którego mnie przypisano. Nie mam siły, jestem leniwy, nie chce mi się, jestem bezwartościowy. Są to sformułowania, których należy za wszelką cenę unikać w stosunku do siebie. Czasami mówimy je na głos, czasami tylko myślimy w środku, czasami jest to po prostu taki wewnętrzny dialog i jesteśmy dla siebie wewnętrznie bardzo krytyczni. Pamiętajcie o tym, co powiedziałem wcześniej. Twoje nerwy,
twój układ nerwowy nie jest w stanie rozróżnić, czy to jest prawda, czy nie. Czasem mówimy to w ramach żartu, na przykład z kolegą, czy gramy w piłkę nożną, czy gramy w grę komputerową i coś, że tak powiem, skopiemy, nie trafimy, coś tam nie wyjdzie, to mówimy: o Jezu, ja to jestem taki i taki. Naprawdę unikajcie tego nawet w żartach, ponieważ wasz umysł nie wie, czy to jest prawda, czy nie. I ty, zasilając taki komunikat w swojej głowie, nawet jeśli to jest w żarcie, ty sobie taki żart utrwalisz. Będziesz go powtarzał coraz to częściej, więc tak naprawdę jedyne, co się stanie, to w twoim umyśle zasili się nowa ścieżka neuronowa i będzie się utrwalała. Ten schemat myślowy będzie się w tobie utrwalał i twój umysł będzie to przyjmował za prawdę, tworząc swoją rzeczywistość. Jeżeli jedna głupia myśl jest w stanie zaważyć na tym, czy tobie ścieknie do ust ślina, jest w stanie zaważyć na tym, czy ty dostaniesz erekcję lub czy zaczniesz mieć ścisk w żołądku, jedna myśl, to wyobraź sobie, jaki to musi mieć wpływ w przestrzeni długofalowej. Jeżeli ty powtarzasz jedną myśl, jeżeli to jest jedna kompulsywna myśl, która się powtarza, na przykład jestem niewystarczający, jako partner, jako przyjaciel, jako współpracownik, jestem słaby. Jeżeli będziesz w ten sposób myśleć, to będziesz tylko i wyłącznie umacniać w sobie takie przekonanie. Część druga. W jaki sposób funkcjonujesz na autopilocie? Tę część również rozpocznę od zagadki, tak jak część pierwszą. A tak właściwie nie zagadki, tylko małego eksperymentu myślowego. Spróbujcie sobie przypomnieć, czy spotkała was kiedyś taka sytuacja, w której idziecie sobie gdziekolwiek. Może to być galeria handlowa, może to być podwórko, może to być wasze biuro. I nagle ni stąd, ni zowąd we waszej głowie zaczyna grać jakaś melodia, którą dobrze znacie. Być może jest to cały tekst, który pamiętacie i zaczynacie sobie nucić, śpiewać lub rapować, a może jest to po prostu melodia, która wybrzmiewa wam teraz w głowie. Nie do końca wiecie, dlaczego akurat teraz i dlaczego akurat ten utwór. Być może w większości nawet nie zastanawiacie się nad tym, skąd to się mogło wziąć, tylko po prostu sobie nucicie i śpiewacie, mając świetny humor. Być może części z was udało się już rozwikłać tę enigmę spontanicznie pojawiających się w głowie utworów muzycznych. Jeżeli natomiast nie, to podpowiem wam, ponieważ ja lubię się nad takimi rzeczami zastanawiać, lubię badać to, co dzieje się w mojej głowie, skąd, po co i dlaczego. Otóż takie pojawiające się, wybrzmiewające melodie w głowie, które dobrze znamy i które sobie nucimy, mając dobry humor, są niczym innym jak percepcją podświadomą. Technicznie będzie to określenie percepcji podprogowej lub percepcji subliminalnej. Percepcja subliminalna jest to nic innego jak zarejestrowanie informacji bez świadomości jej zarejestrowania. Czyli innymi słowami, zostaje ona zarejestrowana przez naszą podświadomość, przez nasz umysł podświadomy, zupełnie bez naszej faktycznej świadomości. Ta informacja idzie stąd i teraz zaczynam sobie śpiewać, bo usłyszałem to w radiu. Tak to nie wygląda. Ty nawet nie jesteś świadomy, że dotarła do ciebie jakaś informacja, ale twoja podświadomość ją zarejestrowała i dlatego teraz nucisz sobie piosenkę. Teraz trzymajcie się mocno, bo ta informacja może was zaciekawić. Umysł świadomy, w odróżnieniu do tego podświadomego, zajmuje się różnymi aspektami, tak? Na przykład będąc totalnie świadomym, możemy dokonywać jakichś analizy na przykład danych w pracy, czy analizy tego, co zrobić teraz, grając w piłkę nożną. Nasz umysł świadomy odpowiada też za takie aspekty, jak na przykład krytyczne myślenie. Gdy dociera do mnie bodziec, ktoś coś do mnie powiedział, to jestem w stanie się zastanowić, jak mam to przyjąć, prawda? I teraz zgadnijcie, ile procent naszego codziennego funkcjonowania i konsumowania informacji i przetwarzania ich, ile procent dzieje się podświadomie, czyli poza naszą świadomością rejestracji bodźca, a ile procent jest w umyśle świadomym, czyli tym, nad którym mamy kontrolę i który możemy manipulować sami, że tak powiem. Otóż te liczby są bardzo ciekawe. Liczy się, że podświadomość to od 90 do 95% naszego funkcjonowania. Nasze świadome decyzje, krytyka i analizy to tylko 5 lub 10 maksymalnie procent całego naszego funkcjonowania. Czy to nie jest niesamowite? W 95% funkcjonujemy na autopilocie. Percepcja podprogowa tyczy się bodźców wzrokowych i słuchowych. Tyczy się bodźców, które były zbyt mało dostrzegalne, abyśmy mogli świadomie je zarejestrować. Czyli na przykład były ukryte wśród innych bodźców lub wśród bodźców silniejszych, które były bardziej odczuwalne.
Aby przekaz, na przykład wzrokowy, został zarejestrowany w naszej percepcji podświadomej, czyli podprogowej, liczy się, że taka informacja lub taki bodziec musiałby trwać krócej niż 400 sekundy, więc teraz zastanówcie się nad tym przez chwilę. Jesteśmy w stanie rejestrować bodźce, które trwają dla naszego oka krócej niż 400 sekundy, nawet o tym nie wiedząc. Wchodzi to do naszej głowy, w jakiś sposób ewoluuje, zakorzenia się, przerasta, transformuje się w różnego rodzaju nastroje, później w schematy myślowe, później w opinie i później tak naprawdę w cały program naszego umysłu, który kiełkuje, ewoluuje, a który później dyktuje, jakie podejmujemy decyzje, jak dobieramy sobie partnerów, jak lubimy się ubierać itd. Czym by był ten podcast, gdybym nie podzielił się jakimś przykładem z mojego życia personalnego, ponieważ bardzo lubię siebie obserwować, tak jak już wspomniałem. Mój przykład wygląda w taki sposób, że szedłem z moją dziewczyną po wielkiej galerii handlowej. Personalnie jestem fanem Eminema, więc zacząłem rapować. Był to utwór Eminema o tytule Medicine Ball. No i zacząłem oczywiście swoje śmiałe próby wykonywania tego utworu i po pewnym czasie moja dziewczyna zwróciła mi uwagę. Hej, co? Pewnie zobaczyłeś przed chwilą szyld sklepu Medicine i dlatego teraz nucisz ten kawałek. Przez chwilę byłem osłupiały, ale oczywiście miała ona pełną rację. Mijaliśmy sklep Medicine. Natomiast jestem w stanie wam obiecać, przysiąc i zarzec się, że totalnie nie zarejestrowałem, abyśmy mijali ten sklep, nie zwróciłem na niego uwagi. Mój mózg absolutnie nie wyłapał tego szyldu spośród dziesiątek innych szyldów, równie jasno świecących w całej galerii z obu stron. Mało tego, nigdy nie dokonałem zakupów w sklepie Medicine, więc w żaden sposób nie jest mi bliski. Po prostu idąc z punktu A do punktu B w bardzo długiej galerii handlowej, mój umysł na podstawie bodźca wzrokowego, który trwał krócej niż 400 sekundy, dostrzegł szyld sklepu Medicine. I na tej podstawie zacząłem rapować utwór Eminema o nazwie Medicine Ball, który to w swoim refrenie ma zwrot Medicine Ball. Czy nie jest to niesamowite? Nie musi się to tyczyć wyłącznie tego, że ty zaczniesz sobie nucić piosenkę lub po prostu śpiewać jakiś utwór, który dobrze znasz. Może to tyczyć się również innych zmian w twojej percepcji, w twoim nastroju. Wystarczy, że mimochodem usłyszysz gdzieś w radiu albo w przejeżdżającym aucie, a może w słuchawkach kolegi obok, który pracuje, usłyszysz słowo klucz, które jest dla ciebie ważne emocjonalnie. Przykładem może być wypowiedź lub samo nazwisko polityka z określonej partii, którego po prostu nie lubisz i masz związek emocjonalny z danym politykiem i twierdzisz, że jego poglądy są nieprawidłowe i działa to na ciebie emocjonalnie, więc wystarczy, że ty podświadomie usłyszysz coś, co jest z tym związane, pójdziesz do kuchni, za chwilę o tym zapomnisz, ale twoja podświadomość uruchomi wiele mechanizmów w środku, które mogą rzutować na to, że nagle staniesz się bardziej czepliwy, zaczniesz bardziej marszczyć brwi, może będziesz przez najbliższą godzinę troszkę bardziej niecierpliwy i poddenerwowany. Może będziesz bardziej ironiczny i sarkastyczny względem kolegów, ponieważ w twojej podświadomości uruchomił się cały program myślowy, który jest związany z tobą emocjonalnie, o czym ty nawet nie wiesz. I może się to przerastać, tak jak już wspomniałem, w nastrój, który rzutuje na cały dzień lub na parę dni. Później może to się przeradzać w schemat, w utwardzoną opinię, a im bardziej tak naprawdę masz twardą i sztywną opinię na jakiś temat, im bardziej jakaś opinia wzbudza w tobie emocję, którą ty masz ochotę bronić i włącza ci się defensywa, jeżeli słyszysz jakąś frazę, na przykład partia polityczna A ma rację, a partia polityczna B nie ma racji. Jeżeli w tym momencie uruchamia ci się defensywa, uruchamia ci się chęć obrony, masz nastawienie emocjonalne, to jest to świetny punkt i bardzo mocno polecam ci, abyś zatrzymał się w tych emocjach i po prostu je poobserwował, bo znaczy to, że twoja podświadomość gra tutaj bardzo mocną rolę i warto po prostu się nad tym zastanowić, nie dlatego, że twoje poglądy mogą być niewłaściwe i wcale nie staram się tego spunktować, tylko dlatego, że po prostu możesz odkryć w sobie coś, czego tak naprawdę nie wiesz. Źródło twojego postrzegania, źródło tego, że czasami masz zły nastrój i kłócisz się z innymi i tak naprawdę skąd w tobie bierze się to wszystko, co stwarza takie okoliczności, że możesz być na przykład zestresowany, zły czy poddenerwowany. Więc tak samo jak podsumowując część pierwszą i to, że twoje myśli rzutują na to, jak czuje się twoje ciało i jaką ma pozycję, i tak samo jak twoje ciało rzutuje na to, co masz w głowie, jak pewny siebie jesteś, tak samo bodźce, które są dla ciebie niewidoczne dla twojego umysłu, wzrokowe i słuchowe,
Potrafią decydować o tym, że w tobie zrodzi się jakaś nowa opinia, która przerodzi się w schemat myślowy, które przerodzi się w bardzo mocne zakorzenienie w tobie jakiejś opinii, która nie zawsze może tobie służyć i nie zawsze może wypadać na korzyść twoich emocji i twojego dobrostanu mentalnego. Bardzo lubimy myśleć, że sami decydujemy o sobie, o tym, co kupujemy, jaką książkę czytamy lub w co wierzymy. Tymczasem Edward Bernays pokazuje nam, że może być zupełnie inaczej. Był to austriacko-amerykański pioner public relations i propagandy, określany w nekrologu jako ojciec public relations. Uważał, że manipulacja jest konieczna w społeczeństwie. Jedna z najsłynniejszych akcji Bernaysa to zachęcanie kobiet do palenia papierosów. Palenie na początku XX wieku było typowo męskim zajęciem, a kobietom wręcz nie wypadało tego robić, więc zostały przekonane, że palenie to symbol niezależności i wolności. Papierosy były przedstawiane wtedy jako symbol emancypacji kobiet od patriarchalnego porządku. Edward Bernays to niewątpliwie jedna z najciekawszych i najbardziej wpływowych postaci XX wieku. Jego wpływ na naszą cywilizację jest porównywalny z tym, jaki mieli najgłośniejsi twórcy systemów totalitarnych, tacy jak Lenin, Trocki, Hitler czy Stalin. Jestem w stanie stwierdzić z dużym przekonaniem, że nie bez powodu spis telewizyjny nazywany jest programem telewizyjnym, ponieważ tak naprawdę wszystko to, co dostajemy w naszej głowie, w bodźcach wzrokowych i słuchowych, zakorzenia się w nas i kiełkuje, a my nawet o tym nie wiemy. Był taki eksperyment w restauracji, na parterze, przed wielką szybą, tuż przy ulicy, siedział człowiek, który przeprowadzał eksperyment z osobą, która miała brać udział w tym eksperymencie. Ta osoba miała wskazać kolor i wzór jakiejś części ubioru, chyba to był krawat. Miała po prostu wymyśleć wzór i kolor. Eksperyment wypadł w taki sposób, że określiła wzór i kolor tego krawata dokładnie w taki sposób, w jaki zaplanował sobie ten osobnik, który przeprowadzał eksperyment. Kolega z jego ekipy przejechał bardzo powoli, tuż pod tą wielką szybą, tam gdzie oni siedzieli, na ulicy, przejechał autem koloru bordowego w żółte kropki. Bordowe auto i żółte kropki, bardzo widoczne, bardzo silny bodziec, bardzo wyróżniający się bodziec na tle innych samochodów, a tak jak wspomniałem, wystarczy mniej niż 0,04 sekundy, żeby twoja podświadomość wzrokowa zapamiętała pewien wzór, tym bardziej tak wyróżniający się z tłumu wzór. Ta osoba nawet nie spojrzała bezpośrednio na to auto, po prostu przejechało blisko i kątem oka zauważyła bordowy samochód z żółtymi kropkami. Zgadnijcie, jaki kolor i jaki wzór krawata wskazała z głowy, wymyślając to na własną rękę. Chyba nie muszę wam mówić, jaki był rezultat tego eksperymentu. Moim zdaniem jest to zdecydowanie dowód na to, że poza kształtowaniem przez nas samych naszych własnych odczuć i okoliczności myślowych, jesteśmy też w ogromnej mierze podatni na informacje, które nas później budują na całe życie, a których nawet nie jesteśmy świadomi ani w momencie ich pozyskania, ani później w świadomym ich wykorzystaniu w życiu codziennym i przy podejmowaniu decyzji. To jest naprawdę niesamowite. Pokuszę się nawet o stwierdzenie, co może być troszkę kontrowersyjne, że tak naprawdę większość rzeczy, które uważamy za naszą własną wiedzę i wierzenia i przekonania, wypracowane zostały nie naszym bezpośrednim doświadczeniem, nie naszym bezpośrednim eksperymentowaniem z rzeczywistością, a raczej zostały nam ofiarowane przez osoby trzecie, z którymi nie mieliśmy i nigdy mieć nie będziemy żadnej styczności. Na przykład autorów książek i podręczników, autorów reklam telewizyjnych, autorów podcastów, twórców internetowych czy nawet filmów dokumentalnych. Część trzecia. Siatkowaty układ aktywujący. Siatkowaty układ aktywujący posiada zdolność uczenia się bodźców ważnych dla organizmu. Ma to znaczenie adaptacyjne. Za sprawą elastyczności, pozwalającej na zapamiętywanie informacji o znaczeniu poszczególnych bodźców, usprawnia się proces selekcji informacji docierających do osobnika. Pod wpływem doświadczenia zdobywanego w toku życia człowieka, układ siatkowaty uczy się, które sygnały wymagają reakcji, a które bodźce można pomijać. Twór siatkowaty posiada zdolność wybiórczej reakcji na bodźce. Cechuje się również pewną plastycznością. Siatkowaty układ aktywujący jest filtrem, który wspomaga selektywność informacji, na które reagujemy i które mocniej zauważamy, aby nasz umysł nie tracił zbędnej energii na informacje, które nie są dla niego istotne.
Istotność informacji najczęściej kształtuje się w okresie dzieciństwa. Dzięki selektywności układ siatkowaty zapobiega zbędnej aktywacji układu nerwowego. Powstrzymywanie się przed pobudzeniem kory, gdy organizm znajduje się pod wpływem działania bodźców o niewielkim znaczeniu, chroni zasoby energetyczne ciała i umysłu. Wybiórczość reakcji pozwala na zachowanie harmonii wewnętrznej. Siatkowaty układ aktywujący odpowiada więc za świadomą aktywność umysłu. Zarządza przepływem informacji w układzie nerwowym, monitoruje dopływające bodźce, selekcjonuje je oraz decyduje o wzbudzeniu reakcji na nie. Siatkowaty układ aktywujący, kolokwialnie mówiąc, redukuje nakład pracy Twojej świadomości, monitorując podświadomość, w której są wszystkie Twoje przekonania i przeświadczenia, do których masz przywiązane określone emocje. Nie dopuszcza wszystkiego, bo mózg po prostu nie miałby energii na świadomą analizę każdej informacji, która do Ciebie dociera. Wyobraźcie sobie dyskotekę, klub, imprezę, w której głośno gra muzyka. Wszyscy członkowie, którzy w tym momencie tańczą w tym klubie, są świadomymi aspektami, które Ty w każdej chwili możesz przeanalizować, do których masz dostęp, masz myślenie krytyczne, jesteś w stanie powziąć z nimi działania. Wszystkie świadome sytuacje, bodźce i reakcje, które Ty wiesz, że są. Wyobraźmy sobie teraz, że ten ochroniarz przed tym klubem to jest właśnie takim siatkowatym układem aktywującym lub Reticular Activating Systemem w Twoim mózgu. To on będzie wpuszczał tylko odpowiednie osoby, które Ty chcesz, aby stały się częścią Twojej świadomości. I teraz do czego tutaj dążę? Jeżeli na przykład Ty myślisz o sobie, jestem niewystarczający jako partner, zakorzeniasz sobie w takiej sytuacji przekonanie, że jesteś niewartościowy. I teraz siatkowaty układ aktywujący ma za zadanie pokazywać Tobie tylko to, na co Ty zwracasz uwagę i masz przywiązanie emocjonalne. Czyli załóżmy, że przychodzi nowy gość do tego klubu, tak? I ten gość w tym klubie oznacza to, że Ty jesteś wspaniałym partnerem dla swojej dziewczyny. Ale Ty nie wpuścisz do tego klubu takiego gościa. Twój aktywujący system, siatkowaty układ aktywujący, nie wpuści go, ponieważ Ty nie dostrzegasz na co dzień aspektów, które mogłyby potwierdzać, że jesteś dobrym partnerem dla swojej dziewczyny. Nawet jeżeli gdzieś tam taka osoba przemknie przez płot, pod nieuwagę ochroniarza wejdzie do tego klubu, to tak naprawdę Ty nie odnotujesz go w swojej świadomości. Nie będzie to do Ciebie docierało i taka myśl nie zbuduje Ciebie jako partnera lepszej kategorii. Nie będziesz siebie tak postrzegał. Twój aktywujący system powie: hola, hola kolego, nie, Ty nie jesteś ważny. Ty nie jesteś ważny dla świadomości tej osoby, do której chcesz się dostać. On siebie widzi inaczej, rozumiesz? Ty nie masz tutaj wejścia. Idź sobie. Jeżeli za 5 minut do tego ochroniarza podejdzie osobnik, który będzie myślą: jestem niewystarczający dla swojej dziewczyny, Twój aktywujący system powie: witamy, zapraszamy Cię na imprezę. Ta osoba doskonale tak o sobie myśli. Dokładnie tak. Jesteś bodźcem, który jest potrzebny, bo jeżeli źródło, czyli autor tej świadomości, on sam tak o sobie myśli i on wierzy w to głęboko, że jest niewystarczający, to znaczy, że ja mogę Ciebie wpuścić. Ja, ten układ, który jest filtrem tych bodźców, mogę Ciebie wpuścić, więc zapraszam. Zapraszam do zabawy. I teraz podsumując, jeżeli mówisz do siebie w ten sposób lub myślisz w ten sposób, to siatkowaty układ aktywujący będzie wzmacniał te ścieżki neuronowe i będzie wyłapywał w Twoim otoczeniu dokładnie te informacje, ponieważ Twój siatkowaty układ aktywujący wpuszcza tylko bodźce, w które Ty najbardziej wierzysz. Wpuszcza je i najbardziej je dostrzegasz. Wyobraźmy sobie kopułę naszego umysłu jako kopułę nieba. Po niebie przelatują chmury. Chmury zwizualizujmy sobie jako myśli. Nie mamy wpływu na to, ile będzie chmur, kiedy, o której i pod jakim kątem będzie padał na nas cień. Zawsze będą. Zawsze będą jakieś myśli. W samorozwoju chodzi o to, żeby zauważać to, co się w tobie dzieje. Zauważ, dlaczego ci gra w głowie ta piosenka. Zauważ, dlaczego się lękasz. Zauważ, dlaczego teraz masz taką myśl, a nie inną. Zauważ, dlaczego masz takie przekonanie, a nie inne. Być może sam siebie sabotujesz. Poprzez siatkowaty układ aktywujący wzmacniasz pewne przekonanie, wyłapując je w otoczeniu, bo w to wierzysz i do tego jesteś przekonany. Jest myśl. Ta myśl może się pojawić świadomie, bo coś zobaczyłeś i to będzie 5%. 90% tych kłębiących się chmur to będzie podświadomość, czyli zaszyte programy,
za dziecka, lęki, traumy, schematy, które wypracowały się w twojej głowie, żebyś ty mógł przeżyć, żebyś mógł być leniwy, żebyś nie musiał czytać, jak rozwinąć biznes, żebyś nie narażał się na porażkę, na ryzyko. Schematy, programy, często dysfunkcyjne, często pchające cię w nałogi, często pozostawiające cię w strefie komfortu, tak? Tutaj są te myśli i one wypływają w 90% z podświadomości. Czym jest myśl? Myśl w połączeniu z emocją. Jestem niewystarczający. Pojawia się emocja smutek. One się łączą i co wtedy się dzieje? I wtedy powstaje opinia na jakiś temat. Może to być opinia o sobie. Jestem niewystarczający, a do tego smutny, więc ogólnie mam obniżony nastrój, tak? Albo to może być o świecie zewnętrznym, na przykład pitbulle, wszystkie pitbulle jak jeden mąż są agresywne. I to nieważne, że ty pogłaskasz pitbulla sąsiada, który jest spokojny jak owieczka. Ty przeczytasz jeden artykuł, że pitbull pogryzł jakiegoś człowieka i to z tobą zarezonuje, bo to jest twoje przekonanie. Więc myśl plus emocja równa się przekonanie. A jeżeli masz przekonanie, to później jest ten filtr, który jest siatkowatym układem aktywującym i on będzie to przekonanie w tobie umacniał, rozumiesz? Będzie wyłapywał z otoczenia każdy bodziec i każdą informację w postaci wiadomości w telewizji, wiadomości internetowych, artykułów internetowych, opowieści twojego kolegi, różnego rodzaju wywiady w gazecie. Mimo to, że będą nam też pozytywne rzeczy na temat twoich przekonań, to raczej będziesz to pomijał, ponieważ twój siatkowaty układ aktywujący będzie szukał mechanicznie tylko to, w co ty wierzysz i wyłapywał i będzie budował twoją rzeczywistość. Czyli zobaczcie, jeszcze raz, twoje myśli sprawiają to, co robi twoje ciało. Twoje myśli sprawiają, jak się czujesz i jak wygląda twoje ciało, jaką ma pozycję. Z kolei pozycja twojego ciała stanowi o tym, co masz w głowie, jak się czujesz, czy jesteś pewny siebie, czy masz ochotę się odezwać, czy nie. Ponadto 90% informacji ty nawet nie rejestrujesz. One wpadają w ciebie, jakbyś rzucał sobie lotkami w tarczę. Chociaż wtedy na tej tarczy są jakieś chociaż ślady, nie? A tutaj nie masz totalnie nic, po prostu wchodzi w ciebie. Rozumiesz? My jako ludzie skanujemy rzeczywistość linearnie. My analizujemy maksymalnie kilka zmiennych naraz, maksymalnie 3. Jak jest więcej, to musisz ołówkiem sobie zapisać. Maksymalnie 3 informacje. Natomiast wszystkie bodźce z każdej strony na ciebie nacierają cały czas. 90% informacji, które ty rejestrujesz, nawet nie wiesz, że rejestrujesz. Jesteś jak taka sterowana marionetka. Tym, co usłyszysz w radiu, tym, co usłyszysz w telewizji. Tym, co ktoś ci powie, przestraszysz się czegoś. Raz się potkniesz za dziecka, uderzysz się w głowę, ktoś cię wyśmieje, ktoś ci da w zęby, jak masz 10 lat, inny 10-latek. Ty sobie zakorzenisz, że teraz trzeba się bać spotykać z chłopakami. Że trzeba się bać. Będzie schemat. Utrwalisz to w sobie. Nawet nie wiesz. Nawet nie pamiętasz tego. A do tej pory boisz się zapisać na sztuki walki na przykład, bo boisz się dostać w zęby. I to się w tobie utrwala, rośnie i kiełkuje. Rozumiesz? I ten siatkowaty układ aktywacyjny, ten Reticular Activating System, on działa on nie jest zły. On nie jest, żeby ci utrudnić. On po prostu powiela to, co ty masz już w głowie. I będziesz to wyłapywał z otoczenia. I teraz, jeżeli te myśli są dysfunkcyjne, na przykład lękasz się i sięgasz po piwo wieczorem, codziennie, 2 piwa, 3 piwa, blanta, a w weekend sobie walniesz kreskę i pójdziesz na balety. I to jest twój punkt zwrotny twojego życia. No to chyba warto się troszeczkę tutaj zastanowić, czy nie masz czasami troszeczkę dysfunkcyjnych tych właśnie schematów podprogowych, podświadomościowych i ten aktywujący system, on tak naprawdę tylko umacnia cię w tym, co ty chcesz widzieć na świecie. Podam może kolejne przykłady, jak to funkcjonuje w życiu codziennym. Wspomniałem o tym, że myślisz o sobie jako osobie niewystarczającej jako partner, tak? Wspomniałem o tym, że pitbulle to niebezpieczne psy. A co na przykład z przekonaniem, że kobiety są gorszymi kierowcami niż mężczyźni? Ja dość długo trwałem w takim przekonaniu.
Na szczęście na mojej drodze samorozwoju jestem w stanie teraz zauważać, co mój układ siatkowaty próbuje mi podpowiadać na jezdni. Kiedy jakiś dosyć niebezpieczny manewr lub przetnie mi drogę mężczyzna, no to oczywiście wzbudzą się we mnie jakieś tam emocje, kurde, no halo kolego, nie? Jak ty jeździsz? Ale gdy zrobi to kobieta, to jeszcze do niedawna mówiłem sobie, mój umysł potwierdzał mi, aha, baby nie potrafią jeździć. Mówiłem tak sam sobie. Budowałem taką narrację, mimo że 1 na 2 kierowców będzie kobietą. Myślę tylko wtedy, że oho, czyli moja opinia jest racja, czyli tak, w tym klubie, w tej dyskotece, tak, jest taka opinia, że kobiety źle prowadzą auto. I teraz do ochroniarza, do tego układu siatkowatego przychodzi myśl, kobiety nie są gorszymi kierowcami. Mężczyźni też robią głupie rzeczy na drodze. Ochroniarz powie, spadaj stąd. Właściciel tej podświadomości nie myśli tak, więc ja ciebie nie chcę zauważyć, idź stąd. Ale jak przyjdzie myśl, że kobieta źle zaparkowała i później wsiada i widzę, że to kobieta źle zaparkowała, to ochroniarz powie, zapraszamy, loża VIP dla ciebie. Potwierdzimy ci twoje przekonanie, Adrian. Kobiety źle prowadzą. Takich przykładów może być multum. Po prostu zauważ, na co ty zwracasz uwagę i na co masz emocjonalne przywiązanie. Na przykład, jeżeli masz ksenofobiczne lub rasistowskie poglądy. Na przykład twierdzisz, że dany kolor skóry człowieka definiuje to, jakim jest on człowiekiem, czy ma niskie czy wysokie IQ oraz jakie są jego ogólne przyjęte normy i zachowania. Jasno i wyraźnie poróżniasz osoby, na przykład czarnoskóre, do Polaków, mówiąc, że my jesteśmy na przykład bardziej inteligentni lub bardziej cywilizowani, to zauważ, że ty nie odnosisz się do żadnej konkretnej osoby czarnoskórej, ty odnosisz się do iluzji, która jest w twojej głowie. Iluzji, którą stworzyły media dla ciebie, iluzji mediów, które ty sam śledzisz, informacji, które śledzisz. Twój mózg, twój układ siatkowaty sam wyłapuje te informacje. Jestem przekonany, że byłbyś dużo bardziej pobłażliwy dla Polaka, który dokonał jakiegoś napadu, może rozboju, może jakiegoś wykorzystania. Byłbyś dla niego bardziej pobłażliwy niż dla osoby czarnoskórej, która by tego dokonała, ponieważ masz pewne przekonania i twój układ siatkowaty będzie ci podpowiadał, zobacz, miałeś rację, to czarnoskóry, oni tacy są. Mimo że jako Polak z przekonaniem jestem w stanie stwierdzić, że osób czarnoskórych znasz maksymalnie na palcach jednej ręki albo w ogóle. Jest to nic innego jak samospełniająca się przepowiednia. Na pewno słyszeliście często ten zwrot, samospełniająca się przepowiednia. To nie jest tylko zwrot, to jest anatomiczny fakt twojego mózgu i funkcjonalny fakt twojego umysłu. Sam budujesz swoją rzeczywistość myślami, emocjami, przekonaniami, które same w tobie później kiełkują, które twój umysł sam ci weryfikuje na podstawie rzeczywistości. Sam sobie tworzysz okoliczności i przekonania. To nie świat zewnętrzny definiuje twoje myśli, tylko twoje myśli i przekonania definiują świat zewnętrzny, który cię otacza. Reticular Activating System, podsumowując, jest po prostu filtrem, który działa w taki sposób, aby wyłapywać w otoczeniu to, co mamy w sobie rozwinięte jako przekonanie, albo po prostu wzmacniać i potwierdzać to przekonanie. Jest to selektywny układ, który wyłapuje, kiedy mamy spiętą myśl z emocją jako jedność, zmienioną w przekonanie, aby zauważać więcej takich sytuacji, w których nasze przekonanie jest prawdziwe. Na każdy aspekt naszego życia ogromny wpływ ma nasza podświadomość oraz podświadome myślenie, a przede wszystkim przekonania i wartości, które się tam znajdują. To one wpływają na każdą decyzję, jaką podejmujemy, każde działanie i każdy rezultat, zarówno ten pozytywny, jak i ten dysfunkcyjny, negatywny. Część 4. Kilka wskazówek, jak radzić sobie i jak pracować ze swoją podświadomością. Wskazówka 1. Który wilk wygra? Wygra ten wilk, którego karmisz. Może się to okazać jako jakaś tam oklepana sentencja ze strony fajnesentencje.pl. Natomiast jest to w 100% odzwierciedlenie rzeczywistości. Te ścieżki neuronowe, które ty umacniasz, to w jaki sposób do siebie mówisz, to jak wyglądają twoje przekonania, będzie w tobie kiełkowało i będzie w tobie rosło. Będziesz zasilał ścieżki neuronowe, które staną się coraz bardziej silne,
które będą osłabiały możliwość postrzegania innych rozwiązań i perspektyw. Posłuchaj, zwizualizuj sobie to w taki sposób. Codziennie przechodzisz przez park, ale nie chce ci się iść kątami prostymi po chodniku jak Pac-Man, tylko chodzisz sobie tuż przez środek jakiegoś tam pola z trawą. Ścieżka staje się coraz bardziej wydeptana, w końcu przestaje rosnąć tam trawa, ścieżka jest coraz bardziej szeroka. To powiedz mi, jaka jest szansa, że ty zejdziesz z tej ścieżki i na przykład przejdziesz się również przez to pole, ale ścieżką o innym kącie, zarośniętą trawą do kolan, z możliwością na przykład odchodów jakiegoś zwierzaczka. Nie będziesz tamtędy szedł. I tak samo wyglądają ścieżki neuronowe w twoim mózgu. Są taką wydeptaną ścieżką. Jeżeli ja uważam, że kobiety są złymi kierowcami, to ciężko będzie mi teraz zejść na tą ścieżkę, która jest zarośnięta chaszczami. Moje ścieżki neuronowe są wzmocnione na tej jednej ścieżce. Można to nazwać nawet już po jakimś czasie, akurat może nie w przypadku kobiet, ale w stosunku do innych przekonań, bardziej światopoglądowych, tak? Na przykład możecie wierzyć, że jesteśmy sami w kosmosie, tak? I to będzie w was bardzo silne, nie istnieją kosmici, nie ma bata, że to jest prawda, tak? I to już nie będzie wydeptana ścieżka neuronowa w twojej głowie, tylko to będzie autostrada. I tak naprawdę ty nawet nie dostrzegasz innej możliwości niż ta autostrada. Jest to najszybsza droga od punktu A do punktu B. Dlaczego ty miałbyś wysiadać ze swojego Porsche i iść na piechotę jakąś zarośniętą drogą, budując nowe ścieżki neuronowe? Jeżeli natomiast włożysz w to odpowiednią pracę, to po jakimś czasie nowa perspektywa, nowa percepcja, nowy schemat myślowy i nowy program zostanie wgrany do twojej podświadomości. Jest to niczym innym jak treningiem, tak samo jak chodzisz na siłownię, tak samo jak chodzisz na kajaki, tak samo jak ćwiczysz sobie sztuki walki, tak samo musisz ćwiczyć swój umysł. To nie jest tak, że obejrzysz tylko mój podcast raz i stwierdzisz, okej, ten Adi mówi fajne rzeczy, on ma rację, a później wrócisz do oceniania ludzi na ulicy, do oceniania płci przeciwnej, do oceniania osoby o innym kolorze skóry albo o innych poglądach politycznych. Posłuchaj, musisz pracować każdego dnia tak ciężko jak na siłowni. Będzie to wymagało od ciebie dyscypliny. Będzie to wymagało od ciebie konsekwencji i zaangażowania. Posłuchajcie, myślicie, że ja jestem doskonały? Oczywiście, że nie. Na przykład wczoraj miałem sytuację, w której strasznie walczyłem ze sobą, żeby nie dogryźć koledze. Kolega napisał mi dość przykrą rzecz, która mi się nie spodobała i poczułem się troszkę dotknięty. Autostrada myślowa, którą miałem wypracowaną w jego kierunku na przestrzeni ostatnich lat, wręcz mnie ciągnęła za habety. Wsiadaj, jedź tą autostradą i pociśnij mu, odpowiedz mu, spraw mu przykrość. Ja musiałem walczyć ze sobą, żeby nie napisać mu nic przykrego. Nie było to łatwe, miałem obniżony nastrój, ale wiedziałem, że jeżeli mi się to uda, to postawię jeden mały tip-topek w kierunku nie tej autostrady, a nowej ścieżki neuronowej. Wydepczę nową ścieżkę, w której będę innym człowiekiem, w którym będę człowiekiem, którego niełatwo dotknąć, w której będę człowiekiem, który nie będzie miał chęci odwetu, który nie będzie reagował na byle zaczepkę. Jeżeli pies mnie ciągnie za nogawkę, to przecież nie będę gryzł tego psa swoimi własnymi zębami w nogę czy w łapę. Nie będę tak robił. Muszę to zauważyć i zaobserwować. Jestem ponadto. Jestem lepszym człowiekiem. Nie muszę się kłócić, żeby udowadniać swoją rację. Jeżeli coś mnie dotyka, to ja muszę to przepracować w środku. To, że ja komuś pocisnę, kolokwialnie mówiąc, niczego we mnie nie zmieni. Mało tego, ja doleję oliwy do ognia. Wzmocnię tą autostradę. Dodam energii do tej kłótni. Stracę energię, a mój aktywujący układ siatkowaty powie: okej, on powiedział źle, więc mu ciśniemy. Nie wpuścimy do klubu kogoś, kto nie chce cisnąć. Pociśnij mu. Dlatego jest to nieustająca praca codziennego dnia. Ten wilk, którego karmisz, ten wygra. Szlaki neuronowe będą się wzmacniały z czasem. Gdy masz negatywne myśli, zatrzymaj się na chwilę i po prostu to poobserwuj. Pamiętaj, życie jest falą. Nawet jeżeli nie uda ci się i pociśniesz temu koledze, jeżeli znowu ocenisz tą kobietę na drodze, nie przejmuj się tym. To będzie się zdarzało. Takie nawroty są normalne, nie ma tutaj nic złego. One muszą być po to, żeby ciebie budować. Najważniejsze to, żebyś to obserwował, rozumiesz? My mamy obserwować nasze życie, to co się dzieje w nas w środku. Jeżeli jesteś w stanie to obserwować, być tego świadomym, to już jesteś na wygranej pozycji. Porada druga. Świat jest niczym innym jak twoim lustrzanym odbiciem. Wyobraź sobie sytuację, w której idziesz ulicą, a tam jest dwoje ludzi. Jedna z tych osób
bardzo głośno krzyczy na tą drugą osobę, że słyszą wszyscy dookoła. Ale nie tylko krzyczy, również wyzywa go najbardziej trywialnymi wyzwiskami, jakie można sobie usłyszeć. Głupek, debil, może też przeklina. W każdym razie ma słowotok, przekleństw i bardzo głośno krzyczy, podczas gdy ta druga osoba po prostu stoi i słucha. Co pomyślisz w pierwszym momencie? No, zastanów się. Czy pomyślisz, kurde, ten co tak krzyczy, no na pewno ma rację, a ten co stoi faktycznie jest głupi. Nikt tak nie pomyśli. Pierwsze co pomyślisz to to, że ta osoba, która krzyczy, ma zdecydowany deficyt emocjonalny, ma problem psychiczny, natury psychicznej. Tak? O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że wszystkie twoje opinie, które ty wygłaszasz, nie świadczą o świecie zewnętrznym. Wszystkie opinie, które ty wygłaszasz, są odbiciem tego, co jest w tobie w środku. Są świadectwem ciebie jako osoby. Jeżeli ty oceniasz kogoś, mówisz, że jest taki i taki, to ty tak naprawdę nie mówisz o nim, ty mówisz o sobie. Tak naprawdę ty masz takie przekonania sam w stosunku do siebie i po prostu używasz tak zwanego lustra i próbujesz to wyprojektować na świat zewnętrzny. Pamiętaj, że wszystkie twoje opinie, wszystkie twoje przekonania, wszystko to, co głosisz kolegom, co głosisz w internecie, są twoim świadectwem, są twoimi owocami. To ty nimi jesteś. To nie świat zewnętrzny jest koloru fioletowego. To ty masz w sobie kolor fioletowy, który ty postrzegasz i przetwarzasz swoimi oczami, przetwarzasz cząsteczki światła, przetwarzasz w jakiś sposób fotony. To ty jesteś tym filtrem. Tutaj jest mechanizm, tutaj jest centrum. Stąd wszystko wychodzi. Jest takie słynne zapytanie, czy jeżeli nie ma świadków upadającego drzewa, to czy to drzewo faktycznie wydaje dźwięk? Może poruszę to w którymś odcinku. Natomiast pamiętajcie, że jeżeli nie ma ludzi, to w jaki sposób mielibyśmy odebrać bodziec? To my przetwarzamy rzeczywistość, to my ją tworzymy własnym umysłem. Dźwięk powstaje tutaj, dźwięk nie istnieje sam z siebie. To nasz mózg jako ten receptor, jako ten odbiornik, jako ten projektor, to my mamy zdolność przetwarzania fal w dźwięk, odbierania go uszami i zapisania nut, powiedzenia, że to jest dźwięk. To nasza głowa formuje dźwięk. Dźwięk sam z siebie nie istnieje. Znowu, zatrzymaj się i zaobserwuj. Czy ja na pewno chcę tak myśleć o tej osobie? Czy ja na pewno chcę mieć taką opinię o zakładzie pracy A? Czy na pewno chcę być utożsamiany z taką opinią? Oczywiście one będą nadal być wygłaszane, ale tak jak mówiłem w części pierwszej, w poradzie pierwszej, obserwuj się i pracuj, tak jak na siłowni, konsekwentnie. Pamiętaj, że to, co jest łatwe, nie będzie trwałe, a to, co jest trwałe, nie będzie łatwe. Możesz też na przykład spróbować popracować z oddechem. Jeżeli masz w sobie silne emocje, masz ciśnienie, żeby dać komuś w zęby, żeby kogoś nawyzywać, albo po prostu kogoś ocenić. Ktoś zrobił, no przecież on zrobił źle. Ten polityk źle powiedział. Ten mój kolega źle zagłosował, nie na tą partię. Ten kolega mówi coś, co nie jest prawdą o mnie. Emocje się rodzą, tak? Obserwuj to, bądź obserwatorem, spróbuj popracować z oddechem. Oddychaj nosem. To jest najważniejsze, żeby oddychać nosem, powoli, skup się na oddechu i po prostu się obserwuj. Pamiętaj, że taka praca mentalna, którą ty wykonujesz i nad której się skupiasz, wzmacnia też twój mózg pod kątem jego wydajności i efektywności w innych zadaniach, tak? Będziesz mógł się lepiej skupić, gdy będziesz po prostu ćwiczył. Dlatego na przykład medytacja jest bardzo dobrą praktyką. Porada trzecia. Nigdy nie wzniesiesz się ponad opinię, jaką masz o samym sobie. Nie muszę tutaj mówić zbyt dużo, bo już bardzo dużo w tym podcaście powiedziałem. Jeszcze raz. Nie możesz myśleć o sobie w kategoriach niewystarczający, biedny, leniwy, zły lub niewłaściwy, bo będziesz umacniał sobie to w swojej głowie i tak będzie wyglądał twój świat. Nie chodzi też o to, żebyś ty stawał przed lustrem i mówił: jestem bogaty. Nie zinterpretujcie tego tak, że jeżeli powiesz sobie, że jesteś bogaty, to nagle zaczniesz zarabiać 100 000 miesięcznie. To nie działa tak. To jest bardziej subtelna zmiana. Jest to zmiana gradualna. Jest to zmiana, która robi się małymi kroczkami. Będzie zauważalna w coraz to mniejszych i mniejszych aspektach twojego życia. Na przykład, gdy
Powstrzymasz się przed wypowiedzeniem jednego dodatkowego słowa w kłótni, która zajmowała ci 2 dni. Jedno słowo zostanie powstrzymane. To będą subtelne zmiany. Jeżeli ty zaczniesz się identyfikować jako inna osoba, jeżeli zaczniesz myśleć o sobie w lepszych kategoriach, dam radę. Nie jestem opryskliwy ani sarkastyczny. Nie sprawiam przykrości innym. To z czasem zacznie ci to owocować. Z czasem twój siatkowaty układ aktywujący będzie ci wpuszczał do tego klubu świadomości coraz więcej potwierdzeń, tak? Okej, pomogłem sąsiadce, która zawsze wzywa na mnie policję, bo gram muzyką za głośno o 17 w sobotę. Pomogłem jej wnieść zakupy, więc jednak jestem dobrym człowiekiem. Musisz zauważać tego typu potwierdzenia i konfirmacje, żeby twój siatkowaty układ aktywujący mógł coraz więcej ich wpuszczać i żebyś sam zmieniał swoją rzeczywistość. Staraj się po prostu ignorować to, co ci nie służy, a staraj się obserwować to, co jest lepsze. Porada 4. Bądź bardzo selektywny na temat tego, jakie informacje wpuszczasz do swojego umysłu, jak mówisz sam do siebie i jaki masz dialog wewnętrzny. Tak jak wspomniałem wcześniej, jesteśmy w stanie jako rasa ludzka skanować informacja po informacji A, B, C, D. Jesteśmy w stanie przetwarzać maksymalnie kilka zmiennych, 3-4 zmienne naraz. Chyba że jesteś wybitnym perkusistą czy innym muzykiem grającym na jakimś skomplikowanym instrumencie, uczysz się tego latami, to faktycznie możesz ogarniać troszkę więcej tych schematów, ale to są ewenementy. Natomiast pamiętaj, że informacje, które do Ciebie docierają, 95% będzie na podświadomce i to nie będzie analiza Twojego umysłu raz, dwa, trzy, tylko to będą subtelne bodźce trwające mniej niż 400 sekundy, a Ty i tak będziesz się rejestrował, czy tego chcesz, czy nie. Więc musisz być ostrożny, ponieważ jeżeli ja teraz widzę kamerę przed moimi oczami, jestem w stanie ją analizować, to w tym momencie zza mojej głowy dobiegają mnie różnego rodzaju bodźce słuchowe, docierają do mnie różne informacje, tak? Musisz być selektywny. Nie możesz na przykład oglądać pornografii. Jeżeli oglądasz pornografię, wróć do mojego odcinku o dopaminie, który teraz tutaj wyskakuje, to wiesz, jeżeli przypadkiem gdzieś tam ci mignie jakiś goły tyłek na Instagramie, to już to utrwali w tobie pewnego rodzaju pogląd na samą platformę, na dzisiejsze czasy, na młode kobiety lub na tą konkretną kobietę, tak? Już zaczniesz się programować. Social media będą ciebie programowały. Chcesz czy nie, wystarczy, że tam będziesz. Zerkał sobie okiem. Natomiast jeżeli ty celowo oglądasz pornografię, to spójrz, jaką ty krzywdę robisz swojej podświadomości, swoim schematom i co się w tobie zakorzenia. Już nawet nie mówię o twoich receptorach dopaminowych, które będą po prostu zmaltretowane jak przysłowiowy koń po westernie. Bądź selektywny, co oglądasz, co czytasz. Nie porywaj się na clickbaitowe tytuły z tytułu Martwy noworodek na balkonie, ukraińska para, tak jak to miało miejsce gdzieś tam ostatnio na TVN24. Oni celowo wyciągają z ciebie twoje pierwotne instynkty, żebyś ty skupiał się na tych negatywnych rzeczach, żeby przetrwać, jakieś tam morderstwa i tak dalej. Karm się pozytywnymi rzeczami. Możesz się sam przeprogramować, masz taką moc. Wystarczy, że będziesz zwracał uwagę na pozytywne bodźce, słuchał audiobooków i podcastów, które ci służą, czytał ciekawe książki, będziesz oglądał filmy dokumentalne, które dają ci wiedzę, rozwijają i ciebie budują, które nie są budowane na negatywnej narracji, tak jak 90% mediów społecznościowych i mass mediów. Nie oglądaj pornografii, nie karm się pustymi kaloriami dla umysłu, tak? Pornografia to jest nic innego, jakbyś codziennie na obiad, śniadanie i kolację jadł McDonalda dla swojego ciała. Bądź selektywny. Nie mów do siebie, że jesteś głupi nawet w żarcie. Nie mów do siebie, że jesteś niewystarczający. Staraj się dostrzegać inne bodźce. Staraj się wpuszczać to, co jest dobre. Jeżeli na przykład jesteś osobą, która nie lubi jazzu, ale codziennie rano przyjeżdża do ciebie kolega do pracy, jedziecie razem przez godzinę. Jest to godzina 6 rano, macie godzinę drogi. Zabiera cię tak codziennie od pół roku i słucha tylko jazzu od rana. Ty jako osoba, która nie lubi jazzu katalogowo, po jakimś czasie, gdy wsiadasz do jego auta, będzie ci chodziła nóżka w rytm puzonu. Mogę się z tobą to założyć w ciemno, możesz do mnie napisać, założymy się. Twoja podświadomość zarejestruje pewien program, którego ty nawet nie lubisz. A dlaczego? Ponieważ okoliczności zawsze wygrają z silną wolą. Im bardziej jesteś narażony na dany bodziec, informacje, czy świadomie, czy podświadomie, po pewnym czasie uruchomić się program, schemat myślowy i zostaniesz zaprogramowany. Więc musisz być bardzo selektywny co do tego, co do siebie wpuszczasz. Podświadomości nie masz na to pełnego wpływu, ale świadomie nie wybieraj szkodliwych bodźców. Porada 5.
Selekcjonuj bardzo dobrze, z kim się zadajesz. Mówi się, że jesteś sumą osób, z którymi się najwięcej zadajesz. Średnio jest to około 5 osób. Najbliższych tobie, z którymi najwięcej rozmawiasz, przebywasz, żartujesz, spotykasz się. Jeżeli spotykasz się z 5 ekspertami od telefonów komórkowych, siedzisz z nimi codziennie, po 8 lub więcej godzin, to twoi kumple najlepsi, ale ty nie znasz się na telefonach, to bądź pewny i znowu mogę się z tobą założyć, że po pewnym czasie zaczniesz używać żargonu technologicznego i zaczniesz znać wszystkie nowinki, które pojawiają się tylko na rynku telefonów komórkowych. Tak to po prostu działa. Jeżeli spotykasz się codziennie z ekspertami od prowadzenia budki z lodami, to po pewnym czasie zaczniesz wiedzieć, w jakich temperaturach trzeba przechowywać te lody, jakie lody najczęściej wybierają ludzie i jakie są najbardziej smaczne dla jakich ludzi. Jest to nieuniknione, dlatego staraj się otaczać osobami ambitnymi. Staraj się otaczać osobami, które nie narzekają, które nie mają autodestrukcyjnych zachowań, które nie są pogrążone w nałogach, w używkach, które nie postrzegają świata w czarnych barwach i nie boją się go. Jest powiedzenie, że jeżeli jesteś najmądrzejszą osobą w danym towarzystwie, to jesteś w złym towarzystwie. Staraj się dobierać osoby, które cię pchają i budują, a nie trzymają w miejscu, które nie będą cię oceniać i które będą w stanie wzmocnić jakość twojego życia. Możliwe jest, że w niektórych przypadkach będzie ci po prostu potrzebna wizyta u psychoterapeuty i tak jak wspomniałem, nie ma w tym nic złego. Ostatnio słuchałem podcastu, w którym psychoterapeuta opowiadał incognito o swoim kliencie. Był to sportowiec, wybitny sportowiec, który radził sobie wybitnie dobrze podczas treningów. Natomiast gdy przychodziło już do jakiegoś olimpijskiego oficjalnego wydarzenia, w którym miał być oczywiście lepszy niż na treningach, bo do tego dążą treningi, żebyś ty miał najlepszy wynik podczas kompetycji głównej, tak? To ta osoba, mimo że na treningach biła wszelkie rekordy, podczas faktycznych zawodów dawała ciała. Nie mogli zidentyfikować dlaczego. Po prostu gdy stawało się poważniej, to ta osoba wymiękała mentalnie. Okazało się, że gdy był mały, to jego ojciec i jego mama nie żyli zbyt dobrze. Jego ojciec był agresywny względem mamy. Spotkała go w życiu sytuacja, w której miał 8 lat, w której to musiał obronić mamę. Musiał stanąć w obronie mamy. Była to najważniejsza sytuacja w jego życiu za dziecka i wyobraźcie sobie, jakiej skali jest to sytuacja, gdy jesteś małym dzieckiem. Naturalnie nie dał rady obronić swojej mamy, ponieważ był dużo mniejszy niż jego tata. I na podstawie tego mechanizmu jego podświadomość utrwaliła sobie, że jest niewystarczający, jeżeli sytuacja robi się poważna, jeżeli robi się ciężko i trzeba stanąć na wysokości zadania, to ty sobie nie dasz rady, chłopcze. Jego podświadomość zrobiła sobie taki program i tak już zostało. Pamiętaj, że podświadomość nie zna wieku. Podświadomość nie wie, czy ty masz 30 lat, 50 czy 15. Podświadomość zatrzyma się na jakimś punkcie w czasie, w którym jakiś mechanizm został zaprogramowany i dokładnie w ten sposób będzie wyglądało twoje życie. Więc musisz obserwować się, sprawdzić, z czym masz problem i zachęcam cię również do wizyty u psychoterapeuty. Porada 6. Pamiętaj, że wszechświat rządzi się prawem entropii, czyli rozpadu, czyli dążenia od porządku do nieporządku. Mój zegarek, mój golf czy ten mikrofon jest w procesie ciągłego rozpadu. Nie mogę się do nich zbytnio przywiązywać, ponieważ prędzej czy później, może za 10 lat w przypadku jakiejś rzeczy bardziej organicznej, a może za 2 miliony lat, tak jak w przypadku tego plastiku, nastąpi jednak rozkład tej rzeczy. Wszystko jest w procesie ciągłych zmian. Można by popatrzeć na ten mikrofon i stwierdzić, przecież nic się tutaj nie dzieje. Adi, o co tobie chodzi? Ale to nie jest prawda. Po pierwsze, nie jest to rzecz materialna, ponieważ jest to rzecz, która cały czas wibruje. Jest to rzecz w ciągłym ruchu, jest to nic innego jak zlepek energii. I tak naprawdę ten mikrofon cały czas ewoluuje. Cały czas postępuje jego entropia, czyli przemianę w chaos, czyli przemianę w nieporządek. Jeżeli zdasz sobie z tego sprawę, to zaadoptujesz również tą cechę również dla siebie. Ty też jesteś w ciągłym etapie przemian. Jesteś w ciągłym etapie rozwoju. Cały czas się zmieniasz. Nie jesteś tą osobą, którą byłeś wczoraj. Znajomi, którzy widzą, że idzie ci coraz lepiej, że wychodzisz ze swojej strefy komfortu, rozwijasz się, na przykład wychodzisz z nałogów, tacy znajomi będą ci mówić, zmieniłeś się, nie chcesz już z nami pić, no ze mną nie wypijesz, a czemu już nie chcesz obgadywać Mateusza, przecież to taki kawał sukinsyna. Adi, zmieniłeś się, jesteś do siebie niepodobny, nie podoba mi się to. To są zagrywki psychologiczne osób, które raczej stoją w miejscu i po prostu nie idą z duchem czasu i nie rozumieją tego, że każdego dnia jesteśmy
inni. Nawet pod kątem naukowym, jeżeli masz około 60 lat, to każda komórka w twoim ciele została już wymieniona na inną niż gdy miałeś 2 lata. Więc różnica między tobą, gdy miałeś 2 lata, a 60 to 100% inna osoba. Każdego dnia jesteś osobą inną i musisz to zrozumieć i nie katować się za swoją przeszłość. Porada 8. Niezaprzeczalnym jest, że twój świat zewnętrzny jest projekcją twojego świata wewnętrznego. Pamiętaj, siatkowaty układ aktywujący będzie podpowiadał ci to, co już znasz, to, co już wiesz, to, co myślisz, że wiesz. Wystrzegaj się tego. Pamiętaj, jeżeli chcesz zmienić to, co jest na zewnątrz, nie możesz siłą zmieniać tego, co jest na zewnątrz. Musisz zmienić to w sobie. Zmiana zawsze zaczyna się od środka. Jedyne, na co masz wpływ, to zmiana swojego środka. Jedyne, co masz pod jakąkolwiek kontrolą w życiu, to twoja reakcja. Nie masz kontroli, czy Marek jutro ci znowu nie dogryzie w pracy. Nie masz kontroli, czy ta dziewczyna, do którą chcesz zaprosić na kawę, powie ci spadaj gnoju, albo rzucić się w ramiona. Nie masz kontroli. Jedyne, na co masz wpływ, to to, co dzieje się w środku. Obserwuj to, pracuj nad tym tak często i ciężko, jak pracujesz na siłowni. Będziesz miał większą harmonię na linii umysł i ciało, będziesz w większej jedności, będziesz spokojniejszy. Pamiętaj, nie to, co na zewnątrz definiuje tu, tylko to, co w środku, to, co zaprogramowane w podświadomości, definiuje to, co jest na zewnątrz. Ostatnia porada brzmi: pamiętaj, że będziesz upadał. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie chodzi o to, że nagle będziesz człowiekiem idealnym. Będziesz upadał. Życie to yin i yang. Nie poznałbyś dobra, gdybyś nie znał zła. Nie poznałbyś rozwoju, gdybyś nie poznał degeneracji. Nie poznałbyś stania na nogach, gdybyś się nigdy nie przewrócił. Jest to nieodzowna część świata. Podział na dobro i zło. Będziesz upadał. Będziesz upadał bardzo często. Pamiętaj, że twoje dysfunkcyjne schematy myślowe są jak autostrady. Ty nawet nie widzisz innych możliwości percepcji co do niektórych swoich przekonań. Pamiętaj, że wchodząc w krzaki przewrócisz się, dostaniesz jakąś gałęzią w twarz. To jest nieuniknione. Gdy dostaniesz tą gałęzią w twarz, to zdenerwujesz się i powiesz: chrzanić tą drogę, wracam do mojego Ferrari i jadę autostradą. I tak będzie bardzo często. Najważniejsze to to, żebyś po prostu jak najszybciej potrafił się otrząsnąć i wstać, żebyś za długo nie leżał, żebyś nie szedł drogą łatwizny za długo. Jak już upadniesz, jak już wrócisz na autostradę myślową, niech ci to zajmie tydzień, niech ci to zajmie miesiąc, ale pracuj nad tym i rób minimalny, najmniejszy krok ku tej ścieżce, która nie jest wydeptana, bo wzmocni to twoją efektywność neuronową w kierunku nowego bodźca. Będziesz upadał i to nie jest nic złego, to jest normalne. Pamiętaj, że to jest proces. Pamiętaj, że to jest przenikanie się przez siebie rzeczywistości pod kątem dobra i zła. Jeśli zatem będziesz selekcjonował docierające do ciebie bodźce, a przede wszystkim potrafił dostrzegać pojawiające się myśli i dołączone do nich emocje, będziesz w stanie literalnie zmienić swoje postrzeganie rzeczywistości i całą twoją rzeczywistość. Jeśli zmienisz myśl o samym sobie, na przykład: jestem dobrym twórcą wideo, jestem sportowcem, jestem artystą, a następnie zaczniesz szukać potwierdzeń w otaczającym cię świecie, czyli potwierdzeń, że jesteś taki, jaki chcesz być, to twój świat zacznie zmieniać kształt, a ty będziesz w stanie osiągać to, czego chcesz. Okej, zróbmy krótkie podsumowanie. Twoje myśli są twoim ciałem, a twoje ciało jest twoimi myślami. 90% czasu operacyjnego twojego umysłu dzieje się za kulisami, bez twojej wiedzy. Jesteś podatny na każdy, najmniejszy dotykający ciebie bodziec, którego nawet nie rejestrujesz. Od dzieciństwa jesteś zaprogramowany, aby reagować i myśleć w określony sposób, który do tej pory pozwolił ci przetrwać. Podświadomość nie zna pojęcia czasu. Podświadomość nie chce dla ciebie źle. Ona po prostu jest. Siatkowaty układ aktywujący umacnia to, w co wierzysz, w co myślisz i mówisz, nawet jeśli jest to dla ciebie i innych wyjątkowo niesłużące. Sam tworzysz swoją rzeczywistość. Nie wyzywaj się i nie mów do siebie źle. Pamiętaj, że praca z umysłem wymaga równej konsekwencji co praca na siłowni. Obserwuj swoje emocje i reakcje każdego dnia. Kwestionuj wszystkie przekonania, które posiadasz na dany temat. Im mocniej jesteś o czymś przekonany, im bardziej chcesz tego bronić, tym bardziej powinieneś się temu przyjrzeć i podważyć.
Jeszcze raz chciałbym Ci podziękować, jeżeli dotarłeś do końca. Wiedz, że serce mi rośnie z każdą nową subskrypcją, z każdym komentarzem i z każdym lajkiem. Nawet z negatywnym komentarzem. Muszę Wam powiedzieć, że to nie te dobre komentarze mnie budują, tylko te negatywne, bo one pozwalają mi odkrywać nowe lądy w moim pojmowaniu. Moje nowe reakcje, moje słabości. Mogę pracować nad tym, co mnie dotyka. Więc cieszę się za każdą najmniejszą aktywność na moim kanale. Będę wdzięczny, jeżeli w komentarzu podzielisz się ze mną jakimś swoim doświadczeniem, które zauważyłeś, może jakimś przekonaniem. Będę wdzięczny za wszystkie Twoje doświadczenia z emocjami, z reakcjami, a może udało Ci się zmienić podejście do czegoś lub do kogoś i jesteś z tego dumny. Podziel się tym ze mną. Takie coś mnie buduje. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteś i dzięki za wszystko. Zostaw coś po sobie. Do następnego. Cześć.